Portal jest grą szczególną. Nie tylko pod względem jego ponadczasowej rozgrywki i fabuły, lecz ogólnie. Przyjrzyjmy się dokładniej. Portal został wydany jednocześnie wraz z dwoma innymi grami w ramach paczki The Orange Box. Grami tymi były Half-Life 2 Epizod 2 i Team Fortress 2, które w porównaniu do Portala były istnymi tytanami. Po jednej stronie mamy drugi epizod Half-Life'a 2, który ekspercko kontynuował fabułę rewolucyjnej serii gier, która przez niektórych byłaby pewnie nawet nazwana istnym Jezusem gier wideo, jednocześnie pozostawiając otwartą furtkę dla jej arktycznego finału w epizodzie trzecim. Jeśli ten w ogóle wyjdzie. Zaś po drugiej stronie mamy Team Fortress 2, grę, która powstawała w bólach już od późnych lat 90., gdzie jej najwcześniejsze iteracje są prawie kompletnie innymi grami w porównaniu do jej finalnej wersji. Zaczynając jako realistyczna militarna strzelanka, potem jako jeszcze bardziej realistyczna militarna strzelanka, potem bawiąc się z konceptem walki ludzi z kosmitami i dopiero po tym wszystkim otrzymując swoją ikoniczną, inspirowaną latami 60. kreskówkową stylistykę. Obie te serie były już znane i długo wyczekiwane przez fanów od lat. A Portal? Ten był czymś nowym. Co prawda fabularnie był on w tym samym uniwersum co Half-Life, lecz poza tym był nowicjuszem. Nikt nie miał do niego żadnych oczekiwań, a to czy będzie miał fanów zależało mocno od tego, czy gra w ogóle się komukolwiek spodoba. Fakt tego, jak bardzo Portal był przyćmiony przez swoich dwóch starszych braci, widać w tym, ile osób i do tego jeszcze kto pracował nad danymi grami. Teamy, które pracowały nad epizodem drugim i Team Fortress 2 były duże i do tego wypełnione istnymi weteranami branży gier wideo, z czego niektórzy z nich byli w niej dłużej niż samo Valve w ogóle istniało. A Portal? Ten miał drużynę, która miała ledwo 10 osób, przy czym 7 z nich było świeżo zatrudnione w Valve, a ich największym projektem przed Portalem był jego protoplasta, którym był Narbakidor Drop, dzięki któremu w sumie w ogóle znaleźli się w Valve. Lecz, pomimo tego wszystkiego, mimo to, że Portal był tą najmniejszą i najkrótszą ze wszystkich gier, to właśnie on zdobył największą popularność. To właśnie on powalił dwóch tytanów, jakimi były epizod 2 i Team Fortress 2. Powód tej popularności jest bardzo prosty. Portal jako gra jest po prostu bardzo dostępny. Jest on dosłownie grą dla każdego wieku, od casualowego gracza, aż po epickiego ultra pro gamera, którego wszystkie komponenty komputera świecą się w kolorach tęczy. Do tego Portal nie był grą ani za trudną, ani za długą, a jej ciekawy koncept sam w sobie był idealnym sposobem, aby przykleić kogoś do ekranu. Do tego do gry przyciągały też pytania jej samych graczy, szczególnie jak grało się po raz pierwszy. Gdzie ja jestem? Czym jest Aperture? Kim jest głos, który cały czas do mnie gada? Jak to działa? Czemu to działa? Gdzie są ludzie? Dlaczego wszędzie czyha na mnie śmierć? Kto napisał te szalone notatki? Ciasto jest kłamstwem? Dlaczego ciasto jest kłamstwem? Taka formuła po prostu nie mogła się nie udać. Nie bez powodu Portal jest na 6. miejscu pod względem pozytywnych ocen na Steamie, pokonany jedynie przez jego własny sequel. A propos Portala 2. Z takim wielkim hitem, jakim był pierwszy Portal, Valve nie mogło po prostu nie stworzyć kontynuacji. Gra z takim wielkim potencjałem wręcz błagała o sequel. Więc Valve postanowiło nie tracić czasu i zacząć tworzyć Portala 2. Proces tego, jak powstawał drugi Portal, był bardzo dynamiczny. Na tyle bardzo, że temat ten potrzebowałby własnego osobnego filmu, więc nie będę się tutaj na nim zbyt bardzo skupiał. Powiem tylko, że po kilku latach produkcji, dokładnie to w roku 2010, Valve w końcu uznało, że gra jest na tyle gotowa, aby zacząć ją powoli pokazywać. Valve oczywiście mogło po prostu ogłosić grę i Fajrat. Lecz nie. To byłoby zbyt proste i szybkie. Zamiast zwykłej zapowiedzi, Valve postanowiło przekazać graczom fakt tego, że Portal 2 istnieje w nieco bardziej kreatywny sposób. Dokładniej to poprzez ARG, którego głównym elementem były radia i związane z nimi zaginione transmisje. Wszystko zaczyna się 1 marca 2010 roku. W ten niepozorny dzień Portal otrzymuje swoją pierwszą aktualizację od czasu jego premiery w 2007. Sam opis aktualizacji był dosyć dziwny. Zmieniono częstotliwości transmisji radiowych w celu zapewnienia zgodności z federalnymi i stanowymi przepisami dotyczącymi zarządzania częstotliwościami fal radiowych. Cokolwiek miałoby to znaczyć.
Fani szybko zauważyli, że aktualizacja ta dodała jedno nowe osiągnięcie do gry, nazwane Odebrano transmisję. O co w nim chodzi? Chyba nawet samo osiągnięcie o tym nie wie, gdyż w jego opisie jest tylko jeden pojedynczy, samotny znak zapytania. Po wejściu do gry, fani zauważyli jeszcze jeden detal. Dokładniej to, że jeśli przeszło się grę przynajmniej raz, a później rozpocznie się ją na nowo, w grze zacznie pojawiać się o wiele, ale to naprawdę wiele więcej radyjek. Gdzie normalnie radia pojawiały się dosyć sporadycznie, nie licząc początku gry, to były one teraz dosłownie wszędzie, pochowane w najróżniejszych, często też kompletnie bezsensownych miejscach. Samych radyjek było łącznie 26. Wyliczmy sobie ich lokacje po kolei. Radio numer 1 można znaleźć w komorze relaksacyjnej w teście numer 0, chociaż to było już tutaj normalnie. Radio numer 2 położone jest na jednej z kamer w teście numer 1. Radio numer 3 stoi sobie po prostu na jednej ze ścian w teście numer 2. Radio numer 4 w teście trzecim, podobnie jak w teście pierwszym, znajduje się na jednej z kamer. Radio numer 5 wypada razem z kostką w teście numer 4, a radio numer 6 znajduje się tuż pod szkłem przed wyjściem z testu 5. Radio numer 7 jest dosyć perfidnie ukryte na górnym panelu wyrzutni kul energetycznych w teście 6, zaś radio numer 8 jest równie perfidnie ukryte za schodami na początku testu numer 7. Radio numer 9 stoi sobie po prostu na jednym z filarów latającej platformy w teście 8. Radio numer 10 jest położone na samym środku okienka niemożliwego testu numer 9. Radio numer 11 znajduje się na jednym z wysuniętych metalowych bloków na początku ostatniej komory testu 10. Radio numer 12 stoi sobie po prostu na krawędzi do wyjścia z testu 11, zaś radio numer 13 jest dosyć chamsko ukryte na jednym z wyższych tłoków jednej z wysuwanych ścian testu 12. Radio numer 14, podobnie jak to w teście 10, stoi sobie na jednym z wysuniętych bloków w teście 13. Radio numer 15 w teście 14 korzysta z tej samej sztuczki, lecz trzeba się do niego wybić, aby je zdobyć. Test 15 posiada dwa radia. Radio numer 16 można znaleźć na tłoku wysuwanej ściany na początku komory, zaś radio numer 17 jest ukryte w pomieszczeniu z łapaczką na kulki. Radio numer 18 znajduje się tuż obok zepsutego podajnika na kostki w teście 16, przy czym radio to już wcześniej istniało przed aktualizacją. Radio numer 19 jest przygniecione przez ostatnią wysyłaną platformę w teście 17 z naszym ukochanym Companion Cube'em. Test 18 jest szczególny, gdyż ma on aż 3 radia. Radio numer 20 można znaleźć w dziurze z kryjówką Ratmana na początku komory testowej. Radio to, podobnie jak to w teście 16, już wcześniej istniało w grze. Radio numer 21 znajduje się na dachu pokoiku z łapaczką na kulki w komorze z wieżyczkami, a radio numer 22 siedzi sobie po prostu na dnie wielkiej dziury, do której skaczemy w ostatniej komorze tego testu. Radio numer 23 leży dosłownie na krawędzi dziury z ogniem, w której chciała spalić nas GLaDOS. Radio numer 24 można znaleźć w ukrytej w wentylacji kryjówce Ratmana, tuż przed sekcją z wielkimi tłokami. Radio numer 25 znajduje się obok zepsutej wieżyczki i jest to również jedno z radyjek, które pojawiało się przed aktualizacją. No i na koniec, ostatnie radio numer 26 można znaleźć w jednym ze spływów ściekowych w dużej komorze z wieżyczkami, mniej więcej przed walką z GLaDOS. Jak widać, jest tego całkiem sporo. Poza tą istną radiową inwazją, fani zauważyli jeszcze jedną malutką zmianę, którą wprowadziła ta aktualizacja, również związaną z radiami. Od teraz na każdym radiu w grze znajdowała się mała, niepozorna czerwona dioda. Ta tycia, jak mogłoby się na początku wydawać czysto kosmetyczna zmiana, okazała się być bardzo kluczowa w rozwiązaniu tego, o co tu w ogóle chodzi. Fani odkryli, że jeśli zabierze się dane radio do jakiejś specyficznej lokacji na mapie, na której występuje, jego dioda zmieni kolor z czerwonego na zielony, przy czym samo radio przestanie wtedy odgrywać swoją ikoniczną już muzykę i zamiast niej zacznie odtwarzać dziwne, tajemnicze sygnały, którym dokładniej przyjrzymy się nieco później. Dodatkowo, cały ten proces okazał się być też warunkiem, który trzeba spełnić z każdym radiem, aby zdobyć to nowo dodane tajemnicze osiągnięcie.
Lokacje, do których trzeba było zabrać radia, podobnie do lokacji, gdzie można było je znaleźć, również nie miały zbyt wiele sensu. I szczerze, były jeszcze bardziej bezsensowne niż te poprzednie. Zobaczmy szybko, gdzie trzeba zabrać nasze radia. Radio numer 1 z testu numer 0 należy zabrać z komory relaksacyjnej i położyć na dużym przycisku w pokoju obok. Radio numer 2 z testu numer 1 wystarczy po prostu zdjąć z kamery i zanieść tuż pod drzwi wyjściowe z tej komory. Radio numer 3 z testu numer 2 trzeba położyć tam, gdzie wcześniej znajdował się statyw na portal GANa. Radio numer 4 w teście trzecim trzeba najpierw zdjąć z kamery używając portala, zaś potem ustawić je pod sufit. Ciężko to opisać słowami, gdyż ta lokacja jest jedną z tych szczególnie dziwnych. Radio numer 5 z testu czwartego wystarczy po prostu zabrać na początek komory, a radio numer 6 z testu piątego trzeba najpierw wyciągnąć portalem, a potem zanieść do dziury, w której była jedna z kostek. Radio numer 7 z testu szóstego należy położyć przed platformą prowadzącą do wyjścia z komory testowej, zaś radio numer 8 z testu siódmego wystarczy zanieść na sam koniec testu. Radio numer 9 w teście 8 należy najpierw zabrać z filaru latającej platformy, a potem odnieść na sam początek komory testowej. Radio numer 10 wystarczy zanieść pod drzwi wyjściowe z testu 9, zaś radio numer 11 z testu 10 należy po prostu zabrać na sam dół dziury, do której skaczemy w tej komorze. Radio numer 12 z testu 11, podobnie do tego w teście drugim, trzeba położyć tam, gdzie był statyw na portal GANa. Radio numer 13 wystarczy po prostu położyć pod uchyloną ścianą w teście 12, a radio numer 14 z testu 13 trzeba przytrzymać obok okna obserwatorium na początku testu. Radio numer 15 z testu 14 należy położyć między dwoma wysuwanymi platformami nieopodal kulki energetycznej. Jak pamiętamy, test 15 ma dwa radia, jedno na początku, zaś drugie na końcu. Radio numer 16 wystarczy zanieść tuż pod windę, z której wyszliśmy. Podobnie robimy z radiem numer 17, w tym przypadku zabierając je tuż pod windę wyjściową. Lokacja, gdzie trzeba zabrać radio numer 18 z testu 16 jest jedną z tych bardziej logicznych, gdyż należy je przenieść do kryjówki Ratmana tuż pod ścianę ze sławnym już napisem "Ciasto jest kłamstwem". Radio numer 19 z testu 17 należy położyć przed spalarką, w której niszczymy naszego ukochanego Companion Cube'a. Test 18 ma 3 radia, z czego lokacja, do której musimy zabrać to pierwsze, jest szczególnie niezrozumiała. Radio numer 20 należy przytrzymać przez portal w bardzo specyficznym punkcie tu pod tym sufitem. Jest to chyba najbardziej bezsensowna lokacja ze wszystkich i nadal nie potrafię ani trochę logicznie wytłumaczyć, dlaczego trzeba przytrzymać je akurat tutaj w tym dokładnym miejscu. Kontynuując, radio numer 21 ma już więcej sensu. Należy je po prostu zabrać tam, gdzie znajduje się przycisk otwierający panel na ścianie, zaś radio numer 22 wystarczy przenieść portalem na samą górę tuż obok windy. Radio numer 23 trzeba zabrać do jednego z biur pracowników w trakcie ucieczki. Radio numer 24 należy zabrać na tą specyficzną platformę w jednej ze sekcji z tłokami, zaś radio numer 25 zanieść do położonej nieopodal ukrytej we wentylacji kryjówce Ratmana. No i oczywiście na koniec, ostatnie radio numer 26 trzeba najpierw zabrać na górę, a potem położyć pomiędzy te dwa generatory. Jeśli udało nam się zabrać wszystkie radia do ich poszczególnych miejsc, osiągnięcie "Odebrano transmisję" zostanie odblokowane. Samo osiągnięcie było tylko oczywiście małą przystawką do prawdziwego mięska, które kryło się w dziwnych transmisjach, które zaczynały emitować radia po przeniesieniu ich do wcześniej wspomnianych i pokazanych lokacji. Zobaczmy, jakie sekrety kryją się za tymi transmisjami. Można tu wyróżnić dwa rodzaje transmisji. Pierwszym rodzajem jest kod Morsa. Nie muszę wam tutaj chyba zbyt wiele tłumaczyć.
Jest to ten rzadszy z dwóch rodzajów, gdyż są tylko 4 wiadomości, które z niego korzystają, a są to transmisje 1, 5, 12 i 17. Zobaczmy sobie ich treść w kolejności, w jakiej występują. Pierwszy kod Morsa to transmisja wewnętrzna aktywna, zewnętrzna linia danych aktywna, odczyt danych aktywny. Wiadomość ta nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia dla samego ARG, poza wyznaczeniem, że tutaj zaczyna się zabawa z odkodowywaniem. Drugi kod Morsa to taki oto dziwny, długi ciąg znaków. Pani szybko odkryli, że jest to wiadomość zaszyfrowana w formacie MD5. Ze względu na to, że szyfry MD5 są bardzo skomplikowane, nie będę wam tłumaczył, jak dokładnie działają, więc przejdźmy po prostu do rozwiązania. Szyfr ten tłumaczy się na to oto proste zdanie. A quick brown fox jumps over the lazy dog. Jest to bardzo specyficzne zdanie, często używane przy testowaniu klawiatur komputerowych i kiedyś też maszyn do pisania. Jest ono sformułowane w taki sposób, że zawiera ono każdą literę z angielskiego alfabetu, przez co można całkiem łatwo sprawdzić, które znaki działają, a które nie. Wiadomość ta, podobnie jak ta poprzednia, nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia dla samego ARG, lecz zapamiętajcie sobie użycie tutaj szyfru MD5, gdyż nie jest to ostatni raz, kiedy się pojawi. Wiadomość z trzeciego kodu Morsa przeczytam wam najpierw po angielsku, gdyż gdybym je przetłumaczył teraz, straciłoby ono pewien bardzo ważny kontekst, który jest nam potrzebny później. System Data Dump Active, User Backup Active, Password Backup Active. Samo zdanie w bardzo dużym skrócie oznacza, że dane systemu są dostępne i aktywne. Zapamiętajcie sobie tą wiadomość, gdyż będzie ona bardzo ważna oraz kluczowa do rozwiązania pewnej rzeczy nieco później. Ostatni z kodów Morsa to kolejny kod Morsa. Po drugim odkodowaniu otrzymujemy po prostu LOL. Aha, okej. Dobrze, to były wszystkie kody Morsa. Pozostałe 22 transmisje to już drugi rodzaj, a dokładniej sygnały SSTV. W tym przypadku przydałoby mi się wyjaśnić wam, czym są sygnały SSTV. SSTV, czyli skrót od słowa Slow Scan Television, czyli w wolnym tłumaczeniu telewizja wolno skanująca, to już dość stara, analogowa technika przesyłania obrazów za pomocą fal dźwiękowych. Dzięki niej dowolny obraz może zostać zakodowany w specjalnym dźwiękowym formacie, który może zostać później odczytany i odkodowany z powrotem na obraz za pomocą specjalnego oprogramowania. Sama jakość odkodowanego obrazka zależy od użytego formatu kodowania, gdzie te wolniejsze dadzą ładniejszy obraz, a te szybsze gorszej jakości obraz oraz od wyraźności samego sygnału. Tym bardziej wyraźny sygnał, tym ładniejszy odczyt obrazka. Wszystkich takich obrazków, tak samo jak pozostałych transmisji, jest łącznie 22. Nie wszystkie są ważne do rozwiązania zagadki, lecz i tak zobaczymy sobie je po kolei. Pierwszy obrazek przedstawia kolaż zdjęć klawiszy różnych klawiatur oraz kartki papieru z napisanym na niej działaniem matematycznym. Drugi obrazek ukazuje kartkę papieru z wykreślonym numerem BBS Aperture Science. Wytłumaczę wam też szybko, czym dokładnie jest BBS. BBS, czyli skrót od Bulletin Board System, to najprościej rzecz ujmując prymitywny przodek dzisiejszego internetu. Na serwerach BBS można było czytać wiadomości, ogłoszenia, obsługiwać swój e-mail, pobierać lub wysyłać pliki, a czasami nawet zagrać w jakieś proste gry. Wszystko to w formie tekstowej. Do połączenia się z jakimś serwerem BBS trzeba było posiadać modem, który pozwalał na połączenie się z siecią kablem telefonicznym, specjalny program oraz specjalny numer telefonu do samego serwera. BBS-y oczywiście wypadły z użytku i popularności po powszechnym przyjęciu się sieci www w latach 90. i 2000, na której działa nasz dzisiejszy internet, lecz nie umarły one do końca. Większość z tych, które zostały, działają na jego nieco nowszym następcy, którym jest Telnet, którego funkcja, co ciekawe, nadal znajduje się w Windowsie do dzisiaj, lecz jest domyślnie wyłączona. Zapamiętajcie sobie tą kartkę oraz to, co powiedziałem, gdyż przyda nam się to później. Trzeci obrazek to kolejny kolaż różnych obiektów, bardzo podobny do tego pierwszego. Czwarty obrazek jest zbyt zniekształcony, aby dało się zrozumieć, co na nim jest, lecz spokojnie, gdyż jeszcze go później spotkamy w mniej uszkodzonej formie. Piąty obrazek to ponownie kolejny kolaż zdjęć klawiszy z klawiatur i innych rzeczy. Szósty obrazek przedstawia tylny panel komputera stacjonarnego. Nic dodać, nic ująć. Siódmy obrazek przedstawia ludzką czaszkę oraz leżące obok niej dwie lampy elektronowe. Zdjęcie to oryginalnie pochodzi z konta Flickr Adama Fostera, twórcy już dosyć starego moda do Half-Life 2, którym jest Minerva, czasami też nazywany Minerva Metastasis. Sam wcześniej wspomniany Adam od 2008 roku pracuje oficjalnie w Valve.
8. obrazek to kolejne zdjęcie tej samej kartki z wykreślonym numerem BBS z obrazka drugiego, tym razem zrobione pod innym kątem. 9. obrazek przedstawia żarówkę i coś, co wygląda jak mała figurka koguta. 10. obrazek to kolejny kolaż, podobny do tych poprzednich, tym razem składający się tylko ze zdjęć różnorodnych wzorów matematycznych. Ciężko stwierdzić, co przedstawia 11. obrazek. Prawdopodobnie jest to widok przez jakiś teleskop albo lunetę. Obrazek ten może być związany z innym, który pojawi się o wiele później. 12. obrazek przedstawia zabawkową krowę z przekrojem jej organów wewnętrznych. I tak, ja też nie rozumiem, o co w tym chodzi. Obrazek 13 i 14 to kolejne kolaże w stylu tych poprzednich. Nic dodać, nic ująć. Obrazek 15 przedstawia coś, co wygląda jak ocenzurowane numery telefonu na ekranie komputera. Sam wygląd numeru zgadza się z wcześniej widzianym wykreślonym numerem BBS z 2. i 8. obrazka. Obrazek 16 to znowu kolejny kolaż. Tak, wiem, trochę ich tu dużo. Obrazek 17 przedstawia fartuch laboratoryjny z logiem Aperture Science. Obrazek 18 jest mocno zakłócony, lecz ludziom udało się zrozumieć, co na nim jest, gdyż oryginalna wersja tego obrazka, podobnie jak obrazka 7, również pochodzi z konta Flickr Adama Fostera. Samo oryginalne zdjęcie przedstawia wewnętrzny układ nawigacyjny komputera pokładowego programu Apollo. Obrazek 19, pomimo podobnych zakłóceń, również został zlokalizowany, gdyż jego źródło ponownie pochodzi z konta Flickr Adama Fostera. Zdjęcie przedstawia płytę obwodową Herberta, robota wybudowanego na MIT w 1987 roku. Obrazek 20 przedstawia pułapkę na myszy. Jest to prawdopodobnie nawiązanie do postaci Doga Ratmana, osoby odpowiedzialnej za kryjówki poukrywane w grze. Obrazek 21 to kolejny, tym razem już ostatni kolaż zdjęć. No i na koniec obrazek 22, którym jest zdjęcie jakiejś elektroniki oglądanej przez mikroskop. Wcześniej wspomniany obrazek 11 prawdopodobnie pokazywał podobne ujęcie do tego tutaj, tylko z większą ilością zakłóceń. I to były wszystkie obrazki oraz ogółem wszystkie dane z zakodowanych transmisji. Posiadając już wszystkie elementy układanki, które udało się wyciągnąć ze samych radyjek, zabawa oficjalnie przeniosła się z gry do świata rzeczywistego. Pozostało teraz tylko zebrać to wszystko do kupy i wykorzystać to, aby w końcu zrozumieć, o co tu w ogóle chodzi. No to co? Zaczynamy śledztwo. Na dobry początek sprawdźmy najpierw, co jak dotąd posiadamy. Oczywiście, ogólnie mamy 26 transmisji radiowych, z czego 4 to krótkie wiadomości w kodzie Morsa, a pozostałe 22 to obrazy zakodowane w sygnale SSTV. Skupmy się najpierw na informacjach zawartych w obrazkach, gdyż to w nich znajduje się znacząca część rzeczy, które chcemy odkopać. Ze zebranych 22 obrazków zostawmy sobie tylko te, które zawierają kolaże zdjęć różnych obiektów. No i przy okazji zostawmy sobie gdzieś z tyłu głowy też obrazek z wykreślonym numerem BBS do Aperture Science. Obrazki posiadające kolaż powtarzają się najczęściej, przy czym posiadamy ich 8, z czego każdy z nich jest podzielony na 4 segmenty, co daje nam łącznie aż 32 indywidualne zdjęcia. Każdy mniejszy obrazek przedstawia losowe ujęcia pojedynczych klawiszy klawiatur i różnorodnych działań matematycznych w równie losowej kolejności. Obrazki te zawierają również jeszcze jeden mały szczegół, który niektórzy z Was już mogli zauważyć. W prawym dolnym rogu każdego z mniejszych obrazków znajdują się dwie cyfry, które po dokładniejszym im przyjrzeniu się okazują się być wyznacznikiem kolejności samych zdjęć. No dobra. Ustawiając wszystkie obrazki wedle kolejności pokazanej na wyznacznikach, na pierwszy rzut oka nie zmienia się kompletnie nic. Cóż, to był dopiero pierwszy kawałek tego, co musimy zrobić. Następnie musimy wziąć każdą pojedynczą literę i cyfrę z każdego z obrazków i również ułożyć je w poprawnej kolejności, tak samo jak z całymi obrazkami. Wszystkie litery i cyfry po ułożeniu dają nam taki oto ciąg znaków. Wygląda trochę znajomo, prawda? Jeśli nadal pamiętacie początek poprzedniej sekcji, możecie też pamiętać, że jeden z kodów Morsa ujawniał tekst zaszyfrowany w formacie MD5. I właśnie jeśli to pamiętacie, to patrząc się na ten ciąg znaków, już widać, że mamy do czynienia tutaj z tym samym rodzajem szyfru. Po odkodowaniu otrzymujemy numer telefonu. Pamiętacie kartkę z wykreślonym numerem do BBS-a, którą zostawiliśmy sobie na później? No to właśnie mamy teraz numer, który się na niej znajdował. Jedyne co teraz tak naprawdę pozostało zrobić, to po prostu użyć odpowiedniego sprzętu, aby połączyć się z samym BBS-em, co się udało. Zwycięstwo to nie trwało jednak zbyt długo, gdyż szybko okazało się, że nie jest to koniec problemów,
Bo co prawda, tak, udało się połączyć z serwerem BBS, lecz jedyne co wtedy witało osobę łączącą się był ekran logowania, do którego nie znaliśmy ani nazwy użytkownika, ani hasła. No to co teraz? Wróćmy znów szybko do wiadomości w kodzie Morsa, a dokładniej do tej trzeciej. Tej, którą wcześniej cało przeczytałem po angielsku. System Data Dump Active, User Backup Active, Password Backup Active. User Backup Active, Password Backup Active. User Backup, Password Backup. Używając nazwy użytkownika Backup oraz hasła Backup, w końcu udało dostać się za ekran logowania BBS-a. Pojawiała się wtedy wiadomość mówiąca, że jesteśmy połączeni z GLaDOS w wersji 3.11, co mogło być nawiązaniem do daty 11 marca 2010 roku, w której Gabe Newell miał otrzymać nagrodę pioniera. Oraz tekst z ostrzeżeniem, że dane tego serwera są dostępne tylko dla autoryzowanych użytkowników, bla bla bla, pod koniec grożą z prokuraturą dla tych, co się nie dostosowali. Po tym BBS zacznie przesyłać całą masę plików, głównie obrazków w formacie ASCII oraz kilka tekstów. Same obrazki mają kilka różnych motywów. Mamy obrazki związane z jakimiś naukowymi rzeczami oraz inne częściowo związane z portalem. Obrazki zawierające grafiki promocyjne nowych elementów testowych. Obrazki zawierające różnorodne szkice koncepcyjne dla gry. Oraz zdjęcia z lokacji dotychczasowych wersji Portala 2. I był tam nawet taki oto obrazek GLaDOS, który jest oryginalną, niezakłóconą wersją zniekształconego obrazka numer 4 z sygnału SSTV. Tak jak wcześniej wspomniałem, poza obrazkami otrzymaliśmy też kilka tekstów, z czego wszystkie z nich były napisane z perspektywy Cave'a Johnsona, założyciela Aperture Science, z czego niektóre z nich były później użyte w grze. Od razu warto tutaj wspomnieć, że postać Cave'a Johnsona nie została stworzona dla Portala 2, a sam Cave istniał już za czasów Portala 1 i można było sobie o nim poczytać na martwej już stronie aperturescience.com, związanej z malutkim, zapomnianym mini ARG promującym Portala 1 przed oraz po jego premierze. Ba, w samym Portalu 1 można nawet znaleźć jego dane do zalogowania się na wcześniej wspomnianej stronie. Nie będę w tym filmie zbyt bardzo wchodził w temat tej strony, gdyż jest ona swoją własną, osobną kopalnią tajemnic i innych niespodzianek, której szczerze przydałby się jej własny, malutki, osobny film. Wracając do właściwego tematu. Poza tym, co zostało znalezione na BBS-ie, to tutaj przez jakiś czas trop się urywał. A przynajmniej do czasu, gdyż 3 marca 2010 roku portal nagle otrzymał kolejną aktualizację, tak samo jak na początku ARG, a jej opis był równie podobnie dziwny jak ten z poprzedniej. Dodano odzyskanie cennego zasobu. Tym razem odpowiedź na tajemniczy opis była nieco bardziej oczywista, gdyż fani szybko odkryli, że aktualizacja ta delikatnie zmieniła zakończenie gry. Jeżeli graliście kiedyś w Portala przed tą aktualizacją, bądź na konsolach, to możecie pamiętać, że miał on nieco inne zakończenie. W sekwencji, gdzie Shell leży na ziemi i patrzy na to, co zostało z GLaDOS, oryginalnie ekran po prostu się ściemniał, przechodząc dalej do przerywnika z ciastem i piosenki Still Alive. Po tej aktualizacji zakończenie zostało zmienione na takie, które może być dla większości z was bardziej znajome. Do tej samej sekwencji dodano robota, który wciąga nas z powrotem do Aperture. Zmiana ta miała lepiej powiązać zakończenie Portala 1 z początkiem Portala 2. Wraz z tą aktualizacją na BBS-ie też zaszły pewne zmiany. Dokładniej, to pojawił się na nim pasek wczytywania oraz napis "Rozpoczęto odzyskiwanie cennego zasobu". Pod paskiem zaś znajdował się też licznik przewidujący czas do jego wypełnienia. Sam czas pokazywany na liczniku nie miał żadnego sensu, podając takie pokręcone czasy jak na przykład 2797 tysiącleci, czesty prekambr, dokładnie, po prostu dokładnie, i kiedy krowy wrócą do domu. Sam licznik był prawdopodobnie nawiązaniem do tak zwanego Valve Time, czyli przypadłości Valve, przez którą nie potrafią oni wydać swoich produktów nigdy na czas. A czasami to po prostu nigdy. Cóż, od aktualizacji mijają 2 dni. I 5 marca 2010 roku, na 20 minut przed pełnym wypełnieniem się paska, Portal 2 został już oficjalnie ogłoszony na Steamie. Można by pomyśleć, hej, gra ogłoszona, koniec ARG, prawda? Nic bardziej mylnego.
Valve miało dla nas przygotowane jeszcze kilka niespodzianek. Jeśli przyjrzymy się tekstowi ogłoszenia, da się łatwo zauważyć, że niektóre poszczególne litery są w nim podkreślone. Zostawiając sobie same te literki, otrzymujemy dwa słowa: D-Ratman i Honey. Te dwa słowa to kolejne dane logowania do BBS-a. I jak sama nazwa wskazuje, należą one do Douga Ratmana, o którym wspominałem w poprzedniej sekcji. Używając tego nowo odkrytego loginu na BBS-ie przed wypełnieniem paska, ten pokaże nam kilka nowych obrazków ASCII, które pokazałem już wcześniej, oraz kod do czegoś, co według nagłówka tego kodu nazywa się Aperture Image Format, z datą na 1985 rok. Po wypełnieniu się paska i połączeniu z BBS-em nowymi danymi po raz kolejny, BBS tym razem dawał nam kod źródłowy do programu napisanego w języku programistycznym QBasic, a sam gotowy program pozwalał nam odczytać kod, który otrzymaliśmy wcześniej, co pokazywało obraz o takiej oto treści. Dziękujemy za wzięcie udziału w fazie próbnej inicjatywy testów kooperacyjnych Aperture Science. Dzięki Waszemu sukcesowi projekt będzie kontynuowany. Skontaktujemy się z Wami, kiedy faza na żywo inicjatywy testów kooperacyjnych będzie gotowa do przyjmowania kandydatów. Klikając na klawiaturze klawisz z cyfrą 9, program się wyłączał. Lecz klikając klawisz z cyfrą 1, obraz przełączał się na następny, który mówi: Faza próbna kooperacji zakończona. Było to oczywiście ogłoszenie wieloosobowego trybu kooperacji do Portala 2 oraz jednocześnie też pogratulowanie dla osób, którzy wspólnymi siłami rozwiązywali ARG. Po tym nowym odkryciu, na ten moment trop ponownie się urywał. Fani jednak mieli pewne podejrzenia, że mogą oni otrzymać nowe informacje w nadchodzącym dniu 11 marca, w którym Gabe Newell miał odebrać swoją nagrodę pioniera. Po ponad tygodniu oczekiwania na tą datę, ta w końcu nadchodzi. Gabe Newell odbiera swoją nagrodę, a w swoim przemówieniu pod koniec wspomina o samym ARG, mówiąc, że chce ujawnić kilka odpowiedzi na niektóre z pytań. And so I wanted to touch really briefly on that and answer some of these questions that are in the minds of our fans about what we're going to do. So I'm going to go and talk about that next. Lecz aż tu nagle... Okay. This isn't working. So that's what I get for working at Microsoft. So I was pretty close to the end of my presentation anyhow. So good luck figuring it out, and thanks again. No co, na poważnie myśleliście, że Gabe da nam wszystkie odpowiedzi tak po prostu na tacy? Nie, to byłoby zbyt piękne i zbyt oczywiste. Żart z Microsoftem na końcu był nawiązaniem do faktu, że Gabe Newell przed założeniem Valve pracował w Microsoftie i bezpośrednio pomagał przy produkcji pierwszych 3 wersji Windowsa. Nie wiadomo do końca, o które wersje chodzi, ale jest pewna niepotwierdzona plotka, że mogły być to wersje 1.0.1, 2.0 i 2.1. Co, jeśli jest prawdą, udowadnia, że już wtedy Gabe miał strach do czegokolwiek z cyfrą 3. Lecz, tak jak powiedziałem, jest to tylko plotka, do tego niepotwierdzona, więc weźcie to z bardzo dużą szczyptą soli. Poza tym małym żarcikiem, to pojawiający się niebieski ekran również był żartem, który akurat robił sobie jaja z ludzi, którzy czekali na odpowiedzi do ARG. Lecz, mimo tego wszystkiego, końcem końców otrzymaliśmy pewną odpowiedź. Bardzo szybko po pojawieniu się niebieskiego ekranu, na jego miejscu nagle pojawił się drugi, gdzie zamiast napisu Windows widniał napis GLaDOS, zaś kod błędu na drugim ekranie okazał się odpowiadać poszczególnym literom w systemie szesnastkowym, co po odpowiedniej konwersji dawało nam napis Suspended Until EEE, gdzie 3E w tym przypadku nawiązują do pełnej nazwy Electronic Entertainment Expo, które jest też znane ze swojej nieco bardziej rozpoznawalnej nazwy, czyli E3. Także wiadomość tą można czytać jako Suspended Until E3, co po polsku oznacza zawieszone do czasu E3. Przekaz był prosty. Dalsze informacje zostaną ujawnione dopiero na E3 2010, które miało odbyć się dopiero w czerwcu. W tym przypadku fanom jedynie pozostało uzbroić się w cierpliwość i czekać na czerwiec. Ze względu na to, że z BBS-a i transmisji odkryliśmy już tak naprawdę wszystko, co było do odkrycia, to my, tak samo jak fani, też musimy poczekać. Ale spokojnie. Nie będziemy czekali aż tak długo.
W końcu nadszedł czerwiec. Miesiąc, w którym miało odbyć się E3. I dosłownie pierwszego dnia do wszelkiej gamingowej prasy została wysłana taka oto ciekawa notatka. Drogi Nazwa podmiotu tutaj. Aperture Science ma przyjemność Cię poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Valve, aby odwołać uroczystość na temat Portala 2, mającą się odbyć 14 czerwca w Regal Theatre. Uroczystość zostanie zastąpiona niespodzianką. I chociaż odwołanie uroczystości z pewnością liczy się jako niespodzianka, mamy jeszcze większą przyjemność ogłosić, że owo odwołanie to nie ta niespodzianka. Jednakże, zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi definicji słowa niespodzianka, których Aperture Science oraz Valve są sygnatariuszami, czas, data i zawartość właściwej niespodzianki staną się dostępne tylko wtedy, gdy tej niespodzianki doświadczysz. Jeśli zechcesz zadawać bezowocne pytania w sprawie niespodzianki Portala 2 podczas targów E3 lub, co bardziej owocne, umówić się na spotkanie, aby wziąć udział w pokazie Portal 2 na stoisku Valve podczas targów E3, prosimy skontaktować się ze specjalnym ambasadorem Valve do spraw niespodzianek, Dougiem Lombardi. Dziękujemy za to. PS, ten niespodziewany odgłos też nie był niespodzianką. Ciekawe. Valve planuje jakąś niespodziankę, czymkolwiek ona jest. Wspomniany w notatce Doug Lombardi nie dał prasie żadnych dodatkowych informacji na temat tego, o co chodzi. Jedynie powtórzył już to, co wiedzieliśmy i doprecyzował, że tak, będzie to niespodzianka związana z Portalem 2. Więc pani, jeżeli chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, musieli najpierw grzecznie poczekać. I musieli oni czekać aż do 15 czerwca na drugi dzień targów E3. Na początku wydawałoby się, że nie zapowiadało się nic ciekawego. Lecz sytuacja ta zmieniła się dosyć szybko, a sama niespodzianka zaczęła się na prezentacji Sony. Our next guest has spent the better part of a decade developing some of the most critically acclaimed franchises, and we're really pleased to welcome to the stage for the first time. Stand by for an important announcement from the Aperture Science Emergency Surprise System. Deploying surprise in 3, 2, 1. Hi, my name is Gabe Newell, and I work at Valve. Now, I've been pretty outspoken in my comments about the current generation of game consoles. So I'd really like to thank everyone at Sony for their gracious hospitality and for not repeatedly punching me in the face. If I seem a little nervous, it's because Kevin Butler was introduced to me backstage as the VP of sharpening things. As an industry, we're going through a transition from entertainment as a product to entertainment as a service. And because of that, the needs of game players and game developers are evolving. More specifically, it's not just about chips for rendering pixels or calculating nav meshes. It's about giving gamers a complete, social, connected experience. By adopting an open approach to these challenges, the PlayStation 3 is going to excel in this area. So, I'm very pleased to announce that we'll be bringing Portal 2 to the PlayStation 3. I'm excited that Steam will be part of that experience, and I think that gamers will be delighted with features like Steam Cloud and automatic updates that will make the PlayStation 3 version of Portal 2 the best version on any console. Jak było widać, Gabe Newell nagle pojawił się na scenie u Sony, ogłaszając, że Portal 2 będzie na PS3 wraz ze specjalną wersją Steama i chęcią, żeby wersja ta była tą najlepszą. I informacja ta była całkiem sporym szokiem dla graczy i prasy growej. Co w dzisiejszych czasach, szczególnie dla młodszej widowni, może wydawać się dosyć dziwne, gdyż wielkie Michalo wydają grę na konsolę, wow. Aby zrozumieć, dlaczego taka prosta i normalna informacja w dzisiejszych czasach wtedy spowodowała taki szok, to musicie znać pewne szczegóły i sytuacje, które miały miejsce przed tym ogłoszeniem. Widzicie, PlayStation 3 teraz może jest wspominane całkiem ciepło, lecz w okolicach jego premiery reputacja tej konsoli była bardzo słaba.
Na tyle słaba, że wtedy niektórzy spisaliby PS3 na straty. Narzekano na wiele aspektów. Gracze narzekali na wysoką cenę, kontrolery Six Axis, awaryjność wcześniejszych modeli konsoli oraz wycinanie funkcji w późniejszych modelach, takich jak na przykład kompatybilność wsteczna z grami na PlayStation 2 w ramach cięcia kosztów. Zaś twórcy narzekali na architekturę Cell konsoli. Nie zrozumcie mnie źle. Procesor Cell w PS3 był bardzo potężny, ale ciężko taką potęgę wykorzystać, kiedy programowanie gier na niego było absolutnie piekielnym zadaniem. Architektura konsoli była notorycznie, masakrycznie ciężka do zrozumienia, co odbijało się na jakości produkcji wydawanych na PS3, ze względu na to, że przez to większość twórców nie potrafiła wykorzystać pełnego potencjału procesora. I jedną z osób, która najgłośniej krytykowała konsolę Sony, był Gabe Newell. Ba, powiedziałbym, że Gaben nienawidził PlayStation 3. W każdym tego słowa znaczeniu. Sam nazywając konsolę stratą czasu dla wszystkich. The PlayStation 3 makes my life as a software developer much harder. All of a sudden I'm supposed to figure out how to have this asymmetrical, multi-threaded game, right? And I've never written a single line of multi-threaded code ever, right? It's not like I was like lying awake saying, I need to re-architect every line of code I've ever written in order to get it to work. So one of my junior programmers who's writing game code rather than system code could slow things down by, in a real world case, by a factor of 80 because they're doing something out in the AI or in the game DLL, which used to be totally safe. And now all of a sudden the whole system just slows down. And then one of the really experienced programmers have to go in and say, oh, you can't tell, but you're doing this, you ran out of registry space and this other thing happened, and no, there's no debugger that shows this to you. And writing for SPEs and writing in a PlayStation 3 environment, it's like there are incredibly few programmers who can safely write code in that environment. You make tiny little changes to code running on one of the SPEs and the entire thing will grind to a halt. And you have no visibility into why that's happening. It's just sort of magically running really, really slow. Ta. Jeżeli ten klip nie dał wam jeszcze do zrozumienia, jak bardzo Gaben nienawidził tej konsoli, to musicie wiedzieć, że Gaben nieironicznie nawoływał Sony do wycofania PlayStation 3 ze sprzedaży, skasowania go, przeproszenia twórców i graczy i zrobienia go od nowa. Nie żartuję, to jest prawdziwy cytat, który powiedział: PS3 jest absolutną katastrofą na tak wielu poziomach i sądzę, że dobrze widać, że Sony nie zrozumiało tego, czego chcieli od nich gracze i twórcy. Powiedziałbym szczerze, nawet jeśli jest już na to trochę za późno, że powinni ją po prostu skasować i zrobić od nowa. Powiedzieć, to była wielka katastrofa, przepraszamy, przestaniemy to sprzedawać i przekonywać ludzi, aby tworzyli na to gry. Ogólne negatywne nastawienie Gabena oraz Valve do PlayStation 3 odbiło się również na tym, jakie gry trafiły na tą konsolę. Przez bardzo długi czas jedynym produktem od Valve, który trafił na PlayStation 3, był port Orange Boxa, który nie był nawet przez nich zrobiony, gdyż za tą wersję odpowiedzialne było Electronic Arts, który do tego wyszedł z 2-miesięcznym poślizgiem w porównaniu do innych wersji. I aby było jeszcze gorzej, port ten jest powszechnie uznawany jako najgorsza wersja Orange Boxa. Wizualnie brzydsza w porównaniu z wersją na Xboxie, posiadająca ekskluzywne dla siebie dziwne bugi i glitche i najważniejsze, wersja ta posiadała absolutnie fatalną optymalizację. Wszystkie gry w paczce miały spore problemy z utrzymaniem stabilnych 30 klatek na sekundę, szczególnie przy większych mapach i kiedy na ekranie działo się dużo akcji, a w najgorszych przypadkach, głównie w epizodzie drugim, który był bardziej intensywny graficznie, ilość klatek na sekundę potrafiła spadać do jednocyfrowych wartości, co powodowało, że miejscami rozgrywka potrafiła stać się po prostu niegrywalna. Co prawda nie było aż tak źle, jak mówili niektórzy ludzie, lecz nie zmienia to faktu, że wersja PlayStation 3 Orange Boxa była widocznie o wiele niższej jakości niż ta na Xboxie. Rzekłbym nawet, że Valve potraktowało tutaj użytkowników PS3 jak graczy drugiej kategorii, gdzie ci korzystający z konsoli Microsoftu dostają właściwie bezbłędny port, to ci na konsoli Sony dostali co najwyżej wydmuszkę zrobioną na szybko, do tego nawet nie przez Valve, tylko przez EA. I poza właśnie tym portem Orange Boxa, przez bardzo długi czas Valve nie wydało żadnej innej swojej gry na tej konsoli.
Chciałbyś zagrać w Left 4 Dead 1 albo 2, ale masz tylko PS3? Bardzo nam przykro, nie zagrasz. Ludzie byli raczej pewni, że Valve nie zmieni swojego podejścia do PS3, więc byli przygotowani na to, że Portal 2 na tą konsolę nie trafi. A tu jednak, dosłownie, taka niespodzianka. No i jeszcze z obietnicą, że będzie to ta najlepsza wersja. I jeśli chodzi o konsolowe wydania Portala 2, to Valve dotrzymało słowa, gdyż wersja na PlayStation 3 tej gry przez jakiś czas rzeczywiście była lepsza. Dzięki częściowej integracji Steama była możliwa gra międzyplatformowa w trybie kooperacyjnym, więc osoba na komputerze i osoba na PS3 mogła dowolnie grać sobie w tryb kooperacyjny. Pozwalało to też na dostęp do niektórych Steamowych funkcji. Funkcja ta niestety przestała działać po latach, głównie ze względu na aktualizacje, które dostał Portal 2 na komputerach, oraz też również aktualizacje samego Steama, które zmieniały jak działa. Lecz nadal istnieją sztuczki, które pozwalają na przywrócenie tej funkcjonalności. Wersja PS3 Portala 2 była również jedyną, która otrzymała port bardzo obskurnego komputerowego DLC do Portala 2, znanego jako Six Sense Motion Pack. DLC to było stworzone z myślą o sprzęcie Razer Hydra i w sumie było sprzedawane razem z nim. Samo Razer Hydra było parą kontrolerów ruchowych dla komputerów. Wyobraźcie sobie prymitywniejszą wersję tego, jak działają pady do hełmów VR. Co DLC oczywiście wykorzystywało te ruchowe możliwości tych kontrolerów, dodając garstkę nowych testów oraz nowe mechaniki, które były możliwe do wykorzystania tylko za pomocą tych padów. Dzięki temu, że konsola PlayStation 3 posiadała bardzo podobne kontrolery PS Move, dało to możliwość na stosunkowo bezstratne przeportowanie całej zawartości tego DLC, pod nieco zmienioną nazwą jako Portal 2 in Motion. Plus, czysto teoretycznie, wersja ta jest o wiele łatwiej dostępna, gdyż kontrolery PS Move sprzedały się o wiele lepiej niż Razer Hydra, przez to są łatwiej dostępne. A na komputerze trzeba albo najpierw znaleźć sprzęt, albo użyć hełmu VR i jego padów jako zastępnik, co nie jest tanią rzeczą, przy czym też to DLC jakoś zdobyć, bo nie da się już go oficjalnie kupić. DLC to jest całkiem kompletnie osobną bestią, więc może kiedyś zrobię o tym swój własny film, może, nie wiem, niczego nie obiecuję, ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej już teraz, to polecam materiał od Ossiflown na temat właśnie tego DLC i jego pochodnych produktów, które wyszły później, gdzie przygląda się on o wiele bliżej temu czemuś. Tylko jak coś, ten materiał jest po angielsku, więc jeżeli nie znacie tego języka, to sorry, nie mam wam jak pomóc. Wracając na główny tor, według mnie ogłoszenie to już oficjalnie zakończyło całe ARG. Wiem, że niektórzy uznają, że ARG skończyło się już 11 marca, lecz dla mnie osobiście to ogłoszenie było już tym punktem, gdzie po prostu wszystko zostało oficjalnie zamknięte. Tak to wyglądało. Zamiast po prostu ogłosić Portala 2, Valve dało nam jedną wielką zagadkę do rozwiązania. A naszą nagrodą było, cóż, same ogłoszenie gry. No i może też sam fakt tego, że trzeba było się trochę pobawić, żeby zrozumieć, o co tu chodzi. Po tym ARG, później, gdzieś w okolicach miesiąca premiery Portala 2, odbyło się drugie ARG, znane jako Potato Fools ARG. Było ono o wiele większe, bardziej złożone, rozciągnięte na kilkadziesiąt gier i wymagało nawet wychodzenia do świata rzeczywistego, żeby szukać ukrytych kodów, przez co ja osobiście o tym ARG mówić nie będę. Jest ono dla mnie po prostu zbyt duże, ja sam do dziś do końca nie rozumiem, jak wszystkie sprawy się potoczyły z nim i gdybym chciał je opisać, to czas produkcji tego filmu oraz sama jego długość rozciągnęłaby się masywnie, więc nie będę tego robił. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej na temat tego drugiego ARG, to polecam ten materiał od Toma Bowley. Ogólnie materiał ten był bardzo dużą inspiracją dla tego materiału. On tam również opisuje to pierwsze ARG, ale skupia się o wiele bardziej na tym drugim, więc jeżeli jest to coś, co was interesuje, zapraszam na jego kanał i na jego film. A jeżeli chodzi o mnie i o nas, to nasze dochodzenie oficjalnie uznaję za zakończone. Proszę Państwa, dotarliśmy do końca. Ten film jest chyba naprawdę najlepszym, jaki zrobiłem jak dotąd. Ciężko uwierzyć, że prawie rok temu mówiłem dosłownie to samo o moim poprzednim filmie o Still Alive. Ale szczerze, tamten film to jest nic w porównaniu do tego. Wciąż, bez tamtego filmu nie istniałby ten. Plus tamten film nauczył mnie naprawdę wiele, jeżeli chodzi właśnie o robienie materiałów tego typu. Chciałbym podziękować wam za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał ten się podobał. Może nawet i bardziej niż ten poprzedni. Może, nie wiem. Wszystko oczywiście zależy od was. U wielu już pewnie nasuwa się pytanie, czy będzie więcej filmów tego typu. No i od razu odpowiem tak. Mam pewne pomysły, ale to są tylko pomysły. Na razie nie planuję nic robić. Chcę sobie zrobić przerwę od takich dużych projektów jak ten, szczególnie gdyż teraz mam pracę i po prostu nie mam czasu, żeby w miarę aktywnie robić takie coś. To nie znaczy, że takich filmów już nie będzie nigdy, po prostu
będą one w późniejszym terminie. Dobra, teraz chciałbym podziękować kilku osobom, tak samo jak w poprzednim filmie, w takiej kolejności, w jakiej się pojawiali, a dokładniej Izie, która tak samo jak w poprzednim filmie, poza tym chciała pozostać anonimowa, Sepkowi 5245 oraz Łydzie za użyczenie swoich głosów w wybranych fragmentach tego filmu. Osoby te również widziały fragmenty lub też wcześniejsze wersje tego filmu, dzieląc się ze mną opiniami na ich temat, za co im również dziękuję. No i chciałbym też podziękować wszystkim innym, którzy również widzieli wcześniejszą wersję, bądź też pomogli tam w jakiś inny sposób. Chciałbym też Was odesłać do 2 filmów, a dokładniej do filmu Toma Bowley, o którym już wspomniałem trochę wcześniej i tak jak tam powiedziałem, film ten był dużą inspiracją dla tego filmu. Chciałbym Was też odesłać do filmu Shop Demaskuje, który również zrobił film o tym ARG, który wyszedł nawet wcześniej niż ten mój film o Still Alive. A przez to, że nie chcę być hamem, że nie wyglądało jakbym ukradł pomysł, to również odsyłam Was do tamtego filmu. Też polecam go obejrzeć. No i również jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie filmu do końca. Jeżeli są tutaj jakieś osoby, które odkryły mój kanał poprzez ten film, to jeżeli tylko ten film Was interesował i inne filmy podobne do tego, to mam na kanale jeszcze jeden film o portalu Still Alive. Link jest w opisie albo w notyfikacji u góry. Lecz nie jest to główna twórczość mojego kanału, więc jeśli nie obchodzi Was nic innego, to przynajmniej dajcie temu i tamtemu filmowi lajki i tyle mi wystarczy. Zaś jeśli zainteresowało Was coś więcej, to zachęcam Was do subskrypcji, jeśli chcecie. No i to tak naprawdę tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!